Chcesz trochę karbonu? To był piękny rok na karoserii. Rok, który obfitował w wiele motoryzacyjnych gwiazd. Mieliśmy bardzo rzadkie BMW M5 ze znaczkiem CS, mieliśmy nowe Porsche 911 GT3, mieliśmy Audi R8, RWD, mieliśmy nawet nową Hondę NSX, którą przetestował dla nas Tommy w Stanach. O, tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć. Mieliśmy nawet używane Ferrari, które przetestował znowu Julek, ale największą gwiazdą tego kanału, jak sami dobrze wiecie, jest zupełnie kto inny. O ten tu, chodź no to, mordo, dzień dobry. Kto jest gwiazdą? Kto jest prawdziwą gwiazdą? Bez niego nie byłoby tego kanału, on do nas dołączył w tym roku i wyobraźcie sobie, że jutro, czyli 1 stycznia obchodzi swoje pierwsze urodziny. Urusik. Tak, Urus? Siadł ładnie i poczekaj na prezent. Dla was Urus, a dla Urusa torcik. Zmuchnij najpierw świeczkę, pomyśl życzenie. No zmuchnij no. O tak, dobry Urus. O tak. I teraz pójdzie to zakopać, jak znam życie. Lamborghini Urus to jeden z tych samochodów, o których było bardzo głośno jeszcze zanim pojawił się na świecie, bo oto marka słynąca z produkcji supersportowych, szalonych dwuosobowych samochodów postanowiła spróbować swoich sił w kategorii SUV. To trochę tak, jakby Mamet Halidow postanowił spróbować swoich sił w balecie. To nie miało prawa się udać, ale się udało, ponieważ dzisiaj ponad połowę sprzedaży Lamborghini globalnej stanowi właśnie Urus. I Lambo dobrze na tym korzysta, ponieważ podstawowa wersja kosztuje w przeliczeniu z euro 1 050 000 złotych. I wiecie, jak wygląda? O, tak wygląda. Ma na sobie dużo białego, felgi z Audi A3, a wnętrze jest, jakby to powiedzieć, trochę smutne, ascetyczne i czarne. Więc, żeby Urus wyglądał tak jak nasz, czyli elegancko, musicie mu zamówić między innymi pakiet Black Gloss Style Package, na który składa się w kształcie plastra miodu, osłona tutaj chłodnicy i jakieś tam czarne lakierowane elementy. Do tego High Gloss Black Details, czyli chyba ta listwa tutaj, która jest czarna, i to tutaj, które też jest czarne. O, i ten dyfuzor, który nie jest dyfuzorem, tylko udaje dyfuzor taki czarny. Swoją drogą, zobaczcie, jak tam tłumik wystaje pod spodem. Bardzo elegancko. Do tego tutaj mamy 21-calowe felgi, więc stosunkowo małe, ale one są założone specjalnie na zimówkę. Normalnie są 23-calowe, 23 cale felgi i one kosztują dodatkowo kilka tysięcy euro. Oprócz tego mamy szklany dach, przyciemniane szyby, które też kosztują dodatkowe pieniądze i jednocześnie są dźwiękochłonne. No i wisieneczka na torcie, którą mamy w tym egzemplarzu, czyli wydech Akrapowicza. O, tutaj jest nawet oznaczenie. I od razu odpowiadam na wasze pytanie, bo pytanie brzmiało, czy wydech jest prawdziwy i czy poproszę o test miotły w tłumikach. Miotłę w tłumikach mieliśmy chyba przy okazji Kii Proceed GT. O, tu możecie kliknąć. Dzisiaj miotły przy sobie nie mam, ale mam co innego i tym sprawdzimy, czy wydech jest prawdziwy. Jest. Wchodzi prawdziwy. A skoro już jesteśmy przy wydechu i wiemy, że jest prawdziwy, to sprawdźmy, jak brzmi. Na razie taki standardowy tryb. Teraz taki sportowy. No przyznacie, że nie jest źle i nawet Lamborghini nie nazywa tego wydechu sportowym, tylko nazywa go wprost wyścigowym. I rzeczywiście ten pomruk, jaki z siebie wydaje, musi robić wrażenie, szczególnie jak samochód przemyka, jadąc na wysokich obrotach, jeszcze przyspieszając przy dużej prędkości przed wami. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to powiedzmy, że jest dosyć ostentacyjny, szczególnie w porównaniu z Audi Q8 RS, na którym bazuje, i test tego samochodu możecie sobie obejrzeć, klikając tutaj w tym miejscu. W środku, jeżeli chodzi o wyposażenie, jest jeszcze grubiej niż na zewnątrz. Zacznijmy od tego, że w standardowej wersji to wszystko tutaj jest plastikowe, a my mamy karbonowe, ponieważ auto jest wyposażone w tak zwany Big Carbon Interior Packet. Zobaczcie, ile tu jest karbonu. To jest karbon, to jest karbon, to tutaj jest karbonem, to jest karbonem, to jest karbon, to jest karbon. Wszędzie tutaj ciągnie się karbon, jest nawet na drzwiach. Oprócz karbonu mamy też Black Anodized Treatment and Aluminium Inserts, czyli zobaczcie, to jest aluminium i jest specjalnie czernione.
I mówiliście, że się amelinium nie pomaluje. Pomaluje się, bo to też jest amelinium, i ono jest czarne, bo jest anodyzowane i za to też trzeba zapłacić dużo pieniążków. Dopłaty wymagał też oczywiście system Bank & Olufsen, zobaczcie, taki 3D Advanced, identycznie jak w Audi wynurzają się te twitterki. Natomiast jeżeli mam być szczery, to brzmi trochę gorzej niż w Audi Q8 RS, z tego względu prawdopodobnie, że tam został już jednak zaprojektowany razem z samochodem, a tutaj tylko przeniesiony. Opcjonalne też mamy tryby jazdy terenowej. Tutaj mamy Strada, Sport, Corsa, Sabia, czyli to jest chyba błoto, Terra, czyli albo śnieg, albo piasek, i Neve, czyli piasek albo śnieg. Nie pamiętam, który z nich. Natomiast wada, zobaczcie, nie możecie wrócić na przykład w górę do któregoś trybu, czyli jak na przykład się pomylicie i ze Strady chcecie zrobić sport, ale przeskoczycie na Corsa, to musicie jeszcze raz się przeklikać. Tutaj macie tryb Ego, czyli ten indywidualny i jak go sobie uruchomicie, to możecie sobie zdalnie zmieniać nastawy napędu. Tutaj się wyświetla wtedy Smooth, Medium albo Sportive. Jest, i też układu kierowniczego, i amortyzatorów. Słyszycie jaki dźwięk nie premium? Z opcjonalnych rzeczy, za jakie trzeba było tutaj dopłacić, jest też ambient light, czyli takie oświetlenie kameralne. Jest tak bardzo kameralne, że szczerze mówiąc chuj daje, prawie w ogóle to nie świeci w nocy. Dopłaty wymagały nawet dywaniki. Z takim skórzanym przeszyciem, zobaczcie, to jest prawdziwa skóra, podobno na bokach i przeszyta żółtą nitką nawiązującą do niteczki, jaka jest na fotelach. Fotele mają masaże, mają też wentylację, pełne sterowanie elektryczne i też wymagało to dodatkowej dopłaty. To jest w standardzie. Tutaj. I wszyscy się tym jarają, ale szczerze Wam powiem, że pierwszego dnia to będzie zajebiste. Drugiego fajne, a już trzeciego zacznie Was wkurzać to, że za każdym razem jak wsiadacie, to musicie to podnieść do góry. Jeszcze bardziej będzie Was wkurzało, jak pewnego dnia wsiądziecie w rękawicy i będziecie chcieli to podnieść i uruchomić. Udało się. Jest to po prostu taki zbytek. Zaczniecie tutaj kombinować i sprawdzać, jak da się to wyjąć, żebyście mogli po prostu wsiąść i uruchomić samochód. Na szczęście, jak się uprzecie i macie dosyć szczupły paluszek, tak jak ja, to nie będziecie musieli tego podnosić, tylko wsadzicie w dziurkę łapę. Natomiast oczywiście to jest nawiązanie do samolotów, w których w ten sposób odpala się rakiety i rzeczywiście Lamborghini twierdzi, że projektując cały kokpit dokładnie sugerowało się rozwiązaniami w lotnictwie. Teraz pytanie od Was. Chciałbym zobaczyć wszystkie włoskie smaczki. Maska jest źle spasowana z błotnikiem, zaparowana lampa, więc ewidentnie robiona we Włoszech. Narzekacie czasami, że w samochodach są fejkowe zaślepki, na przykład w Kii Stinger. Możecie sobie jej test obejrzeć tutaj. Na masce ma fejkowe zaślepki. Myślicie, że to jest prawdziwe? W Lambo za bańkę 700? Zdziwilibyście się. To? Że to jakaś kratka, która coś robi? Nie. To jest po prostu ordynarny plastik. W aucie za bańkę 700. Paskudnie wygląda ten próg. Pewnie kosztuje jakieś 5000 euro. Jest obrzydliwy. Na plus bezramkowe szyby. Jest w chusteczkę elementów zapożyczonych z Audi, bo jak wiemy, bazuje ten samochód na Audi. Zobaczcie, przycisk do szyb, przycisk do otwierania centralnego zamka, przyciski do ustawiania pamięci foteli. Ten ekran środkowy. Spójrzcie na czcionkę, jak wyświetla komputer pokładowy. Zobaczcie na dźwignię obsługi wycieraczek, na pokrętło do zwiększania głośności, na te przyciski tutaj, łącznie z hamulcem ręcznym. Zwróćcie uwagę na przyciski na kierownicy. Jest tutaj wpyte elementów Audi, nawet zapach jest jak w Audi, nawet kluczyk jest jak z Audi, tylko ma znaczek Lamborghini i parę dodatkowych aluminiowych elementów. Ale prawda jest taka, że pod względem materiałów użytych do wykończenia i nawet montażu tego wszystkiego, to jest to samochód oczko wyżej od Audi Q8. Q8 to taki zachowawczy, czarny, elegancki garnitur od Bossa, a tutaj mamy marynarkę od Gucci'ego z cekinami, ale naprawdę zrobioną z fenomenalnych materiałów. Sama tapicerka może być skórzana albo zamszowa. To może być jednokolorowa albo dwukolorowa i też dwukolorowa zamszowa łączona ze skórą albo skórzana łączona z zamszem, czy tam z alkantarą dokładnie. Możecie te tutaj sobie przeszycia dobierać, ten wzór tego dobierać. Samych tych nitek jest chyba z 18 albo 57 kolorów. Do tego ta nitka może być kontrastowa, tak jak tutaj, ale może być też jednolita, czyli identyczna. W dodatku jak macie łączoną skórę i tu
jest inny kolor i tu jest inny kolor, albo tu jest inny kolor i to tu może być inna nitka, a ta zewnętrzna może być inna nitka. Więc faktycznie możliwości konfiguracji jest tutaj w cholerę. No więc jak sami widzicie, ktoś, kto konfigurował to auto, całkiem nieźle się nawybrzydzał, zaznaczał sporo ptaszków w konfiguratorze i ostateczna cena tego egzemplarza to, uwaga, 1 700 000 złotych. 1 700 000! Na szczęście w standardzie jest to, co czyni ten samochód wyjątkowym i za co nie musicie dopłacać, czyli 4-litrowe, podwójnie doładowane V8, które czyni z Urusa SUV-a o najlepszym stosunku macy do mocy. I zapytacie teraz, a co z tym Q8 RS, które testowaliśmy? No więc tam mieliśmy 600 koni mechanicznych. Tutaj tych koni jest 50 więcej, 650. Do tego 50 więcej newtonometrów, czyli dokładnie 850. Co więcej, Urus jest lżejszy od Audi Q8 o 120 kg, więc faktycznie ten stosunek masy do mocy tutaj jest lepszy niż w Q8. I jeszcze jedna ciekawostka. Urus jest lżejszy od Q8, pomimo tego, że jest większy. O 10 cm dłuższy, rozstaw osi pozostał ten sam, ale jest też niższy. Najniższy SUV w tej klasie, ponieważ ma tylko 1,65 m wysokości. Ale znowu Lambo nie podaje, w którym ustawieniu pneumatyki, ponieważ pneumatyka jest tutaj seryjna i różnica pomiędzy najniższym a najwyższym położeniem to około 12-13 cm. Seryjne na szczęście również są takie elementy jak, zobaczcie, ceramiczno-węglowe hamulce. To już dostajecie w serii, żółtych zacisków nie dostajecie w serii i za nie musicie dopłacić. Seryjna jest też tylna skrętna oś, seryjny jest też system dbający o to, żeby samochód nie przechylał się na zakrętach. No jak tam? Zjedzony torcik? Kuchni? No, wali krówką. Seryjny jest też napęd na 4 koła, który pochodzi oczywiście z Audi i ma aktywny mechanizm różnicowy Torsena. Seryjny jest też bagażnik, który jest o 11 litrów większy niż w Audi Q8, właśnie przez te wymiary. I mieści 616 litrów. Silny. Pytałeś ty, zadałeś pytanie łobuzie, czy ma hak i można nim ciągnąć przyczepę. Proszę bardzo. Ma taki hak, że możesz nim sobie ciągnąć przyczepę, która waży, mój drogi, 3 tony. Chciałbym, zobaczcie jaka półeczka. Też pokryta alkantarą, też przeszyta na żółto. I kurde, powiem wam, że to mocowanie tego to jest takie very premium. Bagażnik jest naprawdę kolosalny, teraz dobrze go widać. I pytania jakie padło to, czy składają się oparcia tak, żeby były na płasko. Trzeba to zrobić tak i trzeba to zrobić tak. I jak jest zablokowane, to się nie podniesie. Czy da się zainstalować butlę z gazem LPG? Da się! Ponieważ jest tutaj wielkie koło 21-calowe, tylko dojazdowe Wredesteina i jak je sobie wyjmiecie, to tutaj śmiało wchodzi butla, która ma tak pewnie z 50 litrów pojemności, więc jesteście w stanie przejechać wtedy jakieś 150-200 km na jednym tankowaniu. Już wiem jaki ma kolor, zobaczcie, tu jest taka plakietka. Automobili Lamborghini kolor Nero Helene, czyli czarna Helena. Zobaczcie, nawet są gdzieniegdzie znaczki Audi. To jest włoski samochód na licencji niemieckiej wyprodukowany we Francji. Norma France. I jeszcze jedno pytanie było, czy da się uprawiać bara na tylnej kanapie. No dobra, nie wiem czy bara da się uprawiać, ale miejsce jest tutaj bez zarzutu na nogi, na barki, tu na tej wysokości. Natomiast ja się nie mieszczę tutaj z głową i ty, Silny, chyba też się tutaj nie zmieścisz. Zobaczcie, to mniej więcej musiałbym się obciąć do wysokości, tutaj nosa, żeby tutaj wygodnie siedzieć, czyli ubyłoby mi jakieś 10 cm, może byłoby wtedy trochę lepiej. Jest 4-strefowa klimatyzacja, są 2 gniazda USB, jest 1 gniazdo zapalniczki, są nawiewy, nawet 4, ponieważ tutaj w bocznych słupkach też jeszcze są, ale umówmy się, jest to samochód, jeżeli chodzi o ilość miejsca nad głową dla osób góra 1,75 m, 1,80 m. Wtedy będzie im tutaj naprawdę wygodnie. Co ciekawe, możecie mieć 5-osobową kanapę albo 2 osobne fotele. Podłokietnik jest. Dodatkowo kanapa jest dzielona w proporcjach 40-20-40, więc pod względem takiej praktyczności, jak tutaj wozicie dzieciaki do tego 1,75 m, to jest to pełna praktyczność. Pełna, jak w każdym innym SUV-ie Audi. Zanim ruszymy, to zobaczcie jak działa tutaj skrzynia biegów. Jak włączę sobie wsteczny, czyli tą dźwignią, no to mam kamerki jak w Audi, wszystko ok. Ale teraz chcę włączyć sobie drive.
I kurde, nic tutaj się nie dzieje. I wczoraj jak odebrałem ten samochód z salonu, to wstyd mi było wejść do środka, bo wyjechałem tyłem z parkingu, ale nie umiałem ruszyć do przodu i kombinowałem i szukałem. I zobaczcie, jak tutaj pstrykacie, to dopiero tutaj się wyświetla komunikat, aby wybrać bieg, nacisnąć hamulec i pociągnąć łopatkę. Tak się wrzuca drive tutaj. Jest w drive'ie. Złodziej jak się nie zna, to przyjdzie i nie ukradnie Wam samochodu, bo nie będzie umiał odjechać. Interesuje mnie i Was również, z tego co widziałem po pytaniach, jakie wysyłaliście na Instagramie, czy da się nim normalnie na co dzień jeździć? Odpowiedź jest krótka. Da się. Owszem, ma duże gabaryty, ale nie są one też jakoś strasznie przytłaczające. Powiedziałbym, że to wnętrze jest na tyle otacza kierowcę, że nie mam poczucia, jakbym prowadził jakieś wielkie, gigantyczne bydle. W tym trybie strada drogowym wszystko odbywa się jak w normalnym SUV-ie, który ma, nie wiem, 200-250 koni mechanicznych. Wciskacie pedał gazu, on przyjemnie nabiera tego rozpędu, delikatnie. Jak się pojawiają progi zwalniające, to komfortowo przez nie przejeżdża. Nie musicie bać się wjeżdżać w studzienki, przejeżdżać przez progi dziurawych dróg, bo po prostu radzi sobie z tym bezproblemowo jak pierwsze lepsze z brzegu, nie wiem, Audi Q7 czy Q8 i to takie bez znaczka S czy RS. Więc ta pneumatyka zdaje tutaj zdecydowanie egzamin. Nie jest narowisty, nie jest narwany, w ogóle nie macie poczucia, że prowadzicie sportowy samochód. Mam ogrzewanie dupki, mam ogrzewanie kierownicy, oczywiście dodatkowo płatne. Gdybym bał się manewrowania tymi ponad 5 metrami lory, to mam tutaj kamerę cofania 3D, również dodatkowo płatną. Ekrany są identyczne niemal jak w Audi. Zobaczcie, ten tutaj do sterowania klimatyzacją, różnymi funkcjami różni się wyłącznie plusem i minusem, czyli klawiszami zwiększającymi, zmniejszającymi temperaturę. One mają ciut inny kształt i troszkę inne kolory. Tutaj układ kafelków jest identyczny, to co odróżnia je od tych w Audi, to tu są ścięte, a tam są po prostu w kwadracikach, podobnie te tutaj z boku. Cała reszta jest identyczna, ta sama nawigacja, te same funkcje multimedialne. Zegary mają te tutaj tylko, tę część tutaj inną i oczywiście też konfiguracja ta sama, która występuje we wszystkich Audi. Tu mogę mieć teraz, proszę bardzo, nawigację na przykład. Ale co ciekawe, jak pstrykam View, to nie zwiększa mi się ta nawigacja, tak jak jest akurat w Audi, że widzę ją na całym ekranie. I to jest istotna różnica. Od razu sobie zresetujemy zużycie paliwa. Skoro o nie pytaliście, to proszę bardzo, tu mamy teraz pamięć długookresowa 23 litry. Tu sobie skasujemy. Jakby ktoś wsadził mnie do tego auta na fotel pasażera, zawiązał mi oczy i powiedział, jak nim jadę, czym jedziemy, to naprawdę bez wahania powiedziałbym, że jakimś Audi albo jakimś luksusowym, komfortowym SUV-em, a na pewno nie Lamborghini. Jedyną rzeczą, na którą zwróciłbym uwagę, jakby mi ktoś uszu nie zatkał, to dźwięk. I to nie silnika, a tego wydechu. Bo jak jedziecie, to ten Akrapowicz słychać, jak tam cały czas poburkuje. Obawiam się, że niestety będzie przeszkodą, on akurat, i takim minusem w dłuższych podróżach. I jedynie on będzie wpływał negatywnie na Wasz komfort. Skoro stoimy, to jeszcze tak. Podłokietnik bardzo fajny, bo przesuwa się w 2 częściach. Podnosi się cały, natomiast tu jest bardzo mało miejsca. Jest tylko indukcyjna ładowarka. 2 gniazda USB oraz miejsce na jakieś graty. My tu akurat mamy Dragiego do pomiarów. No i miejsce na kartę SIM oraz na kartę SD. Jest Apple CarPlay, ale żeby było śmieszniej, nie jest bezprzewodowy. Kompatybilny model smartfona do gniazda USB pojazdu. Czyli ten system multimedialny jest pozbawiony tej wtyczki, którą ma już na przykład Audi Q8 RS, czyli bezprzewodowy Apple CarPlay. A tutaj jest tylko po kablu. I próbowałem to parować Bluetoothem, to nie działa. Fajne jest to rzeczywiście, że ten podłokietnik ma te niezależne części, w związku z czym Wy możecie swoją mieć wysuniętą, a pasażer ma schowaną i nadal macie 2 miejsca na kubek. Natomiast same cup holdery są dosyć płytkie i mają dosyć niewielką średnicę. Poza tym ona nie jest okrągła, tylko znowu Lamborghini nakombinowało i zrobiło taki 1, 2, 3, 6-kąt. Fajne jest to, że tutaj mam obite to skórką i taką wkładką, więc mogę sobie oprzeć kolano i ono mnie nie boli. Tutaj jest dodatkowa półeczka pod tą wiszącą konsolą i 2 gniazda, takie zapalniczki tradycyjne. Natomiast jakbyście wieźli pasażera, który będzie twierdził, że jedziecie Audi, to możecie mu pokazać ten wielki napis. Ten napis tutaj jest jak wszystkie te koszulki, które się nosi tutaj. Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy, a z tyłu Hilfiger. Tu Philip,
A tutaj plain. To jest dokładnie tak to wygląda. Lamborghini. Natomiast jedziemy taką drogą, która jest mniej równa i słychać, że to jest samochód zmontowany po włosku. Że tego nie zrobiono w fabryce Audi. Niestety. Tu trzeszczy, tam trzeszczy. Tu normalnie w środku tej konsoli środkowej słychać jakieś... Słyszycie? Samochód ma 17 000 przebiegu. Tu coś trzeszczy, tam coś stuka, tam słyszę też przy silnym jakieś... Czuć, że go zmontowali już nie Niemcy, tylko zrobili to Włosi. W Q8 coś takiego nie miało miejsca. No ale przecież Lamborghini się wybacza takie rzeczy, no. A teraz uwaga, będzie próg zwalniający. Zawieszenie wybrało go świetnie, naprawdę świetnie, ale tutaj jakby brakowało. I to wszystko, wiecie, ja teraz to naciskam, ale no właśnie na wybojach to wszystko pracuje. To co, 0-100, nie? Producent, czyli Lambo, twierdzi, że to 0-100 to w tym przypadku zaledwie 3,6 sekundy. O, to dużo aluminium tutaj jest, czyli wycieraczka musi wejść do gry. 3,6 w aucie, które waży Sauté 2100 kg ze mną, z silnym, z pełnym bakiem, ze szklanym dachem, z dodatkami pewnie jakieś 2300, 2400. 3,6 sekundy. Dzisiaj taki wynik będzie nie do osiągnięcia, bądźmy szczerzy. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy mokrą nawierzchnię i choćbyśmy mieli najlepsze na świecie opony, to nam się ta sztuka nie uda, bo 650 koni i 850 Nm. Nie wierzę w to, że to auto jest w stanie przenieść to tak dobrze na asfalt. Proszę, no ESC, tu można tym wyłączyć. Oczywiście przycisk taki jak w Audi. Może najpierw D włączę, czyli do przodu. O, czuć jak zamienił. Uż, kurna, ależ on się odpycha, ja pierniczę. O, proszę, to jest wynik na takiej nawierzchni. 4,3 sekundy. No ESC teraz, no ESC, ok, a jak go przycisknę, to jest ESC Corsa. Teraz no ESC, dobra. To chyba tak w takim razie. O Jezu, o skurwa. Normalnie kontry trzeba zakładać. Ale wyłączona jest kontrola stacji, definitywnie. Gdzie jest mój telefon? 4,11. I lepiej dzisiaj nie będzie, ale jest to, kurde, wrażenie nieprawdopodobne. Ten silnik kręci się do prawie 7000 obrotów. Wtedy nie słychać tłumika, tylko darcie japy tam z przodu. Natomiast... Czy wy słyszycie? On trzeszczy nawet, jak jedzie na... Samochód za bańkę 700, który ma 17 000 przebiegu, trzeszczy na podszybiu w trybie sportowym, jak obroty przekraczają 4000. Dobra, przechodzę w tryb D. Teraz dla odmiany nie mogę przytrzymać łopatki, żeby włączyć sobie drive. To nic nie daje. Muszę tu nacisnąć my i teraz mam drive. Po włosku wszystko rozwiązane, bardzo intuicyjnie. O, i teraz muszę się przeklikać we wszystko, żeby wejść sobie z powrotem w stradę. No świetny rezultat, jestem naprawdę w szoku, no. O ile, tak jak sobie jadę spokojnie w tym trybie strada, to rzeczywiście słyszę tam głównie wydech, a nie silnik. Mam wrażenie, że jak wchodzę w tryb sport, to oprócz tego, że tam otwiera się jakaś klapka, to tutaj słyszę nie silnik, tylko dźwięk z głośnika. On jest syntetyczny. Owszem, fajnie brzmi, tak bardzo agresywnie, tak, ale jest sztuczny, syntetyczny. Natomiast jeżeli jest sztuczny i jest tak jak mówię, to jest naprawdę świetnie zrobiony. Najlepiej ze wszystkich samochodów. I na pewno nie tak jak w Prosit GT. Oczywiście to osiągnięcie pod tytułem 4,11 do setki na mokrym asfalcie przy temperaturze minus 3 stopnie? Tak, minus 3 stopnie Celsjusza. To jest świetny wynik i jest on zasługą nie tylko na przykład dobrej opony, którą tutaj mamy, ale też napędu na 4 koła. Bo pamiętajmy, że napęd na 4 koła mamy tutaj oczywiście z Audi,
i jest on w stanie przenieść maksymalnie nawet do 85% mocy na tył, wtedy 15 zostaje z przodu, albo w proporcji odwrotnej, czyli większość na przodzie, mniej na tyle. Do tego ma mechanizm różnicowy Torsena, centralny, mechanizm tylny, więc to wszystko naprawdę sprawia, że sobie super da radę na takich bardziej śliskich, nieprzyjaznych, niebezpiecznych, niepewnych, luźnych nawierzchniach. Da sobie też pewnie radę w lekkim terenie, bo o to pytaliście. Przy okazji z pneumatyką. Tutaj macie te tryby jazdy po sabbia terra neve, czyli po błocie, piasku i po śniegu, więc je sobie włączacie. On sobie wtedy kontroluje, zobaczcie, nawet teraz mogę przejść sobie w sabbia. I co on zacznie robić? To zacznie sobie podnosić zawieszenie. Pstryka i podnosi do wyższego poziomu. A jak sobie wejdziemy w tryb Corsa, czyli ten sportowy, to zobaczcie, obniża do najniższego. O ile w trybie takim naprawdę tym Strada jest grzeczniutkim, normalnym, spokojnym SUV-em. Zobaczcie, teraz sobie ta skrzynia. Wszedłem sobie w tryb Strada. Mamy na liczniku aktualnie 107 km, 110 i jest spokojniutko, niemęcząco, względnie cicho na razie przy 110. I co? I nic się nie dzieje. Teraz głębiej wciskam pedał gazu i on po prostu sobie delikatnie zaczyna nabierać prędkości. To było wciśnięcie na jakieś 15-20% tego gazu. I nic tutaj nie jest narowiste, nic nie jest bezczelne, nic nie jest głośne. Wszystko jest tak, jak być powinno. 8-biegowy, klasyczny automat, nazywany przez Audi Tiptronikiem. Zmienia sobie biegi tak, jak powinien. Nie ma tutaj mild hybrid, więc nie ma jakiegoś przestoju pomiędzy tym, jak teraz na 8 wciskam pedał gazu w podłogę, mija dosłownie 1 sekunda i samochód już się zrywa. Nie ma żadnego trybu żeglowania, zdejmuje nogę, on go utrzymuje poniżej 2000 obrotów w tym momencie. No po prostu działa to wszystko faktycznie tak, jak powinno działać w tego typu samochodzie. Mamy 140, pierwsze spostrzeżenie, jak na samochód za bańkę 700, to słyszę szumy powietrza opływającego na nadwozie. Tutaj, definitywnie, pomimo tego, że ma dźwiękochłonne szyby. Silnik gdzieś tam sobie z przodu burczy, nie słyszę tłumika. I to jest zaleta, że przynajmniej ten dźwięk silnika tutaj nie jest taki męczący. Jest po prostu przyjemne bulgotanie V8. Natomiast jak sobie wejdziecie w tryb Corsa, nawet na takiej autostradzie, to nawet zmiana biegów jest taka, jakby ktoś Was łoił po plecach kijem golfowym. Taka brutalna. Te przełożenia są takie wbijające jeszcze dodatkowo w fotel. I wtedy zaczynacie słyszeć i silnik, tudzież ten głośnik, który udaje silnik, ale udaje dobrze, i ten tłumik z tyłu. Jakieś 7000 dopiero obrotów kończy mu się wena, co jak na silnik doładowany 4-litrowy V8 to jest naprawdę dobrym rezultatem. Trakcja jest tutaj tak dobra w takim... Poczekajcie, pada śnieg, co powinienem włączyć? Neve, terra czy strada? Strada, jedziemy normalnie. Trakcja jest tutaj tak dobra, tak fenomenalna, że takie warunki są naprawdę niczym strasznym. Natomiast ciągle w tym trybie Corsa, czy w tym trybie Sport, owszem, on jest brutalny, ale ciągle jest w pełni kontrolowalny. Ciągle macie takie poczucie bezpieczeństwa, pewności, że tej trakcji jest tutaj pełno. No, generalnie mam wrażenie, że w tym trybie sportowym, czy tam w Audi nazywał się on RS, ta Q8 jeździła dokładnie tak jak Lambo. Może była, nie wiem, no ciut może wolniejsza, ale naprawdę jesteście w stanie zauważyć 1/10 czy 0,2 sekundy różnicy, nie tylko przy przyspieszaniu do setki, ale na przykład jak wciśniecie tak gaz na autostradzie, no nie, on może troszkę bardziej dziko brzmi niż Q8. Q8 było takie bardziej uładzone, nie miało akrapowicza, miało wydech sportowy, ale on tak nie strzelał, nie burczał. Ten silnik tam był lepiej wygłuszony. No jest szybkim samochodem i tego nie ma co ukrywać. Jakbyście pojechali sobie na niemiecką autostradę, to jesteście w stanie rozpędzić go do 305 km na godzinę. 305 km na godzinę. Tam dopiero pojawia się limit tego auta. No przyznacie sami, że jak na wóz, który ma 616 litrów bagażnika, w którym silny z tyłu może dosyć wygodnie siedzieć, może poza miejscem nad głową, który ma wszystkie te bariery, który tak otacza kierowcę, no to jest to naprawdę wynik robiący wielkie wow. O, dobra, ciekawe jakie mamy teraz zużycie paliwa, bo trochę poszaleliśmy sobie, nie? Tymczasowo, 20 minut ostatnie, 22,5 litra, to całkiem niewiele jak na takie szaleństwa. To teraz zobaczmy tutaj, co nam pokaże.
jak sobie pojedziemy naprawdę tak spokojniej, bez szaleństw. Oczywiście fakt, że ma tryby terenowe do jazdy po błocie, po piasku i po śniegu, nie znaczy, że będziecie zabierali go w teren. No umówmy się, jest do tego, żeby pojeździć sobie po szutrowej drodze. Ale nie zabierzemy go tam, gdzie zwykle zabieramy samochody, które mają tryby terenowe i pneumatyczne zawieszenie. No więc przy takiej stonowanej, wręcz spokojnej, powiedziałbym, jeździe mamy zużycie paliwa na poziomie 11 litrów. Załóżmy, że to będzie 12 litrów. No powiedzmy, niech będzie to 13, bo będziecie mocniej przyspieszali, ale jechali z rodziną te 150 na autostradach, może momentami 160 i dlatego będzie to te 13 litrów. To 13 litrów w tym aucie wystarczy Wam i tak na przejechanie przynajmniej tych 600-700 km, bo opcjonalnie możecie mieć zbiornik paliwa, który ma 85 litrów. Całkiem niezły rezultat, jak na auto, które ma 650 koni, 700 km. Reasumując, mamy tutaj zaskakująco komfortowego, przyjaznego w codziennym użytkowaniu, dużego, rodzinnego SUV-a, który ma znaczek Lamborghini, a jednocześnie ma też drugą duszę, czyli jest samochodem, który potrafi, i to okrutnie, 3,6 sekundy, 4,11 dzisiaj na mokrym, maksymalnie 305 na godzinę, 650 koni, 850 Nm. No jest po prostu przekozakiem. Natomiast obawiam się, że jest tutaj zdecydowanie za mało Lamborghini, a za dużo Audi. Tak na dobrą sprawę pół bańki dopłacacie tylko za krowę na kierownicy i ten wielki napis Lamborghini tutaj. To jest samochód dla ludzi, którym Audi Q8 RS wystarczyłoby w zupełności. Problem polega na tym, że takie Audi ma ich sąsiad, a oni muszą być lepsi od sąsiada, więc są w stanie te pół bańki dołożyć, żeby mieć coś lepszego. I właśnie dla tych ludzi stworzono Urusa. Audi Urusa, bo jest to bardziej Audi niż Lamborghini, bo za mało jest tutaj ducha Lamborghini. Jest na to zbyt komfortowy, żeby być pełnoprawnym Lamborghini, a po drugie zbyt mało zwariowany, najzwyczajniej w świecie. Chociaż potrafi pojechać tak. Zobaczymy, czy potrafi pojechać boczkiem, tak jak pytaliście. No jest tu preferencja tyłu, ale też nie jest ona jakoś specjalnie duża, szczerze mówiąc. Nie taka jak w BMW X-Drive, raczej właśnie taka jak w Audi Quattro. O, tam trzeba mu o tak i on dopiero ta dupka się naddaje i dopiero... O, i do odcięcia. O, i taki to jest, tak sprawny jest ten napęd tutaj, że to jest Quattro 1:1, a nie takie Lamborghini RWD. Zdecydowanie. A na suchym to w ogóle możecie zapomnieć, że ten samochód pójdzie bokiem. Może czasami króciutki taki szyb, a potem napęd go i tak wyprostuje. Dziękuję za uwagę.